Trzeba czasem iść bez słuchawek, bo słuchawki mam na co dzień, jak po prostu tworzę muzykę, tworzę album. W tym przypadku aktualnie Should or Have to. Moim zdaniem lepiej jest iść bez słuchawek, bo można się trzeba schylać. Można sobie natury posłuchać, a jak idziesz w słuchawkach, to się po prostu alienujesz. Co może być dobre, ale też może być złe. To jest taka forma trochę medytacji, trochę samoterapii, chodząc po lesie i myśląc bez słuchawek. Po prostu patrząc, no to akurat słysząc pociąg. Ale tak, mamy po prostu czas, żeby pomyśleć. Nie musimy medytować w chałupie, tylko możemy pójść do lasu i pomedytować chodząc. Zastanawiam się w ogóle, czy nagrywać tą trasę, czy w ogóle kogokolwiek to obchodzi, ale liczę na to, że kogoś zainspiruje swoim gadaniem, chyba nie po próżnicy. Tak sądzę. I spoko. Nie, no tak dual recording jest super, po prostu nie muszę gadać do kamery jak kasztan. Pogoda dzisiaj jest dziwna, nie lubię takiej pogody. Ona jest na zasadzie, że nie wiadomo jak się ubrać. Taka jakby, że nie wiadomo czy założyć kurtkę, czy krótkim rękawku. Ja sobie idę w krótkim, ale tak to wygląda, że po prostu nie wiesz, czy w kurtce zapocisz się jak świnia, albo idziesz bez kurtki i po prostu się przeziębisz jak kasztan. No ja wybrałem tą drugą drogę, jako może się przeziębię maksymalnie, ale się przynajmniej nie zapocę. O, tu na przykład, tu była konwalia. No ale już nie jest maj i konwalia majowa poszła. I co? I tak po prostu poszedłem, bo tak myślę, sobie tworzę czasem muzykę elektroniczną. I tak sobie myślę, że czasem trzeba się po prostu przejść, przewietrzyć. Nawet jako inspiracja. Nie wiem, czy inspiracją jest gadanie do kamery i rzucenie tego do internetu. Ale freestyle. Komedia. I co, tak sobie tworzę album, którego i tak pewnie nikt nie zobaczy. Ale i tak sobie tworzę. Should or have to. Taki trochę mój wewnętrzny monolog, z którym myślę, że też może wiele osób się utożsami, czyli presja społeczna o tym, co ty chcesz, a tym, co naprawdę chcesz i powinieneś. A nie, że ktoś po prostu narzuca ci, że ty coś musisz. No właśnie, to jest taka zagwozdka, a zarazem refleksja. Dobra, przypał. Chyba. Kurde. Ciężko powiedzieć. Idę w stronę betonowa, tak zwanego. I to jest słupek prawdopodobnie betonowy, więc muszę iść albo tu, albo tu. Dobra, freestyle idę w prawo. Nie, no, wam po prostu powiem, że uwielbiam buka. On jest po prostu cudowny. Cudowny jest. Jak on jest jeszcze taki... Ile on ma? 5 metrów? To jest po prostu fantastyczny. Mam w chałupie i są po prostu fantastyczne te buki. Zwykły Bóg. Jak rzeka Bóg. I ujęcie jak typowy Jupiter. To w ogóle nie było... No, właśnie tak jest, jak się udaje. Ciekawostka. Już tutaj na dębie mączniak prawdziwy. O, tu lepiej widać. 100 pociech. Tak to jest z tymi chorobami grzybowymi na tych roślinach, zwłaszcza jak jest taka pogoda tragiczna, typu w maju. Ciężko bardzo jest cokolwiek uprawiać, żeby nie wydać potem worka pieniędzy na pryski, czy w ogóle nad ekologiczne, to o Boże. Tak to już jest. Miałem iść na Nordic Walking, a wyszło, że idę na travel vlogging.
No i spoko w sumie. I tak miała mnie ręka boleć od kijku, a tak to mnie boli prawa od trzymania i nagrywania. Should or Have to jest taki album, który jest surowy, jest taki instrumentalno-mocny, taki po prostu, że o matko kochana. Może ktoś powie, że technicznie jest do dupy i w ogóle cuda na kiju. To zrób lepszy. If you're not ready, just start. Zawsze wszystko może być lepiej. Dla mnie jest gites. Jestem w połowie jego tworzenia, jeszcze mam miksy i masteringi, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że coś się tworzy. I to jest też problem taki, że po prostu jak się tworzy coś, to załóżmy jako widz myślisz, że o Boże, jakie gówno, albo co on miał w ogóle na myśli, albo po prostu, nie wiem, no debil, albo coś w tym stylu. To osoba, która na przykład czegoś nie tworzy, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeśli ma się na przykład perfekcjonizm i załóżmy się tworzy, może to być muzyka, może to być cokolwiek i w pewnym momencie już sam nie wiesz, co jest prawdą. Na zasadzie krytyk wewnętrzny mówi ci, że na przykład o Jezu, jakie to jest do dupy. Albo po prostu weź się w ogóle nie wygłupiaj i w ogóle tego nie wrzucaj. I w ogóle usuń kanał i w ogóle w tym stylu. No właśnie. To jest problem, że na przykład ciężko jest ocenić, ale to zaraz powiem. I po prostu jak się tworzy samemu, to w pewnym momencie nie wiesz, co jest prawdą, a co nie. Typu, że możesz podejmować złe decyzje. Po prostu na przykład słuchałeś danej piosenki przez dłuższy czas. Załóżmy, robi się piosenkę załóżmy od 5 do wyżej nieokreślonej godziny łącznie i po prostu w pewnym momencie na przykład może być tak, że ten utwór ci po prostu zaczyna się po prostu nie podobać i najchętniej właśnie się by go spaliło, wyrzuciło i w ogóle śmieci już odjechały wczoraj zmieszane. Tak czy siak. Ale nie można tak robić. Nie wiem, czy to jest spowodowane stresem, czy po prostu w głównej mierze też właśnie presją społeczną, jakimś standardem. Nie, standardy trzeba samemu wymyślić. I tyle. Co tu można więcej rzec? No ale nawet jak nie ma żadnych standardów, nie ma żadnych ograniczeń, możesz sobie dodać cokolwiek chcesz, no to jednak autocenzor w głowie. Zawsze dla mnie creepy jest ten moment, gdy przechodzi się przez las i właśnie on ma wielkie słupy i słychać, jak ten prąd płynie. To jest straszne. No to jest po prostu jak z jakiegoś Darka, czy coś takiego, w sensie serialu. Dobra, idę. Ogólnie ta trasa jest średnia na jeża. Jakoś tu w ogóle ani nie ma żadnej fajnej miejscówki do przycupnięcia, ani, nie wiem, jest tak jakoś, to się mówi bezpłciowo. I tak, ja mówiłem, autocenzor, perfekcjonizm w tworzeniu czegokolwiek. To można powiedzieć trochę odbiera radość z tego, co jest super. Że możesz coś, masz taką jakby pustą białą kartkę i może to być cokolwiek, to nawet nie musi być muzyka, to może być cokolwiek. I po prostu tworzysz, a w pewnym momencie jest halt, Achtung minen. Musisz się zastanowić, czy iść do przodu, czy wrócić. Najczęściej jest najlepszym wyborem pójść dalej, bo nie ma co tego słuchać. Tak myślę. Może ktoś wie lepiej. Tak pewnie nikt tego nie obejrzy. Nie, muszę wam pokazać, bo to jest... Co to jest? Co to jest? Co to jest? A, wiem, co to jest.
czeremcha, chyba amerykańska. I ona właśnie wygląda, no to jest pogryziona, ale to nieistotne. Ona właśnie wygląda, te liście wyglądają prawie identycznie jak w laurowiśni portugalskiej, tak zwanej iberyjskiej. Miałem w planach ją kiedyś kupić. Nie no, creepy jest, jak się kogoś mija w lesie. Tak zwana fobia społeczna, alert. Ale tak, no. Porządkujący Jupiter. Nie, to jest po prostu inny poziom strachu. Totalnie. Puk, 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 czy mnie w ogóle widać? Ha. No, także po prostu nie ma co się przejmować, wrzucać do internetu. Tak jak ja to wrzucę do internetu i co? No i co z tego? Straszne, o Jezu, straszne. Będę się z tego śmiał za 3 lata i tyle. God damn it. Ogólnie to jest las średni pod względem nagrywania i przycupnięcia. Pod względem chodzenia jest całkiem okej, ale taka średnia krajowa. Nie mówię, na przykład Las Młociński. Ła. Stadion Świata. A tutaj to jest tako betonowo-core, można by rzec. Betonowo. Nie no, to jest najlepsze, bo... to jest najlepsze, bo idę byle gdzie. Gdzie wyjdę, to jeszcze będę musiał drogi nadrobić do chałupy. Ale tak, idziesz byle gdzie i się po prostu nie zastanawiasz. Nie ma żadnej analizy, że o Jezu, Jezu, Jezu. Idę do przodu i tyle. Kto idzie do przodu, ten się cofa. Nie. Kto idzie do przodu, ten się nie cofa. Kurwa. Boż. Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Trzeba iść do przodu. I tak patrząc na tym, jaka pogoda była w maju, myślę, że będzie chyba w tym roku dużo borówek czarnych. Po prostu tak ładnie zielone są łany, że łomatko błosko. Łomatko błosko. Matko kochana. Drożdżóweczka by wjechała. Z kruszoneczką. Ale niestety dzisiaj w menu jest co innego. I zaraz będzie serniczek, tylko nie mam gdzie usiąść. Dobra, chyba tutaj już nie będę wydziwiał. Ogólnie tak, co ja mam w moim śmiesznym plecaczku? O, jest. To nie są kanapki do szkoły. I takie coś. Ten to wymyślił coś takiego, jest po prostu geniuszem. To jest po prostu genialne. I serniczek. Wobbly efekt jak z tego, z RC20. Kto tworzy muzykę, ten wie, o co chodzi, RC20. Nie ja robiłem, ale wiem jedno. Ja zjem. Taki niebieski, bo jedna galaretka była jagodowa, już trudno. Jagodowa, o to idealnie pasuje. To są jagody, ale nie borówki, tylko jagody czarne. To jest po prostu picobello. Picobello. Bez kitu. Ale lepsze od tego serniczka jest po prostu ta łyżka. Kosztuje ze złotówkę. Ja mam za darmo. Znalazłem w chałupie. Pozdrawiam serdecznie. Na pewno to oglądasz. Nie no, naprawdę, że ktoś wymyślił ten dual recording. To jest po prostu fantastyczna sprawa. Serio. Nie muszę gadać gadająca głowa. Tylko jest po prostu gadająca głowa i przy okazji coś zielonego. Dla ludzi, co nie mają podzielnej uwagi, zniszczonych krótką treścią. Ogólnie trochę Lipton i CTA, można by rzec, bo poszedłem bardziej na zachód niż na północ. I wyszło, że jestem na skraju lasu, zamiast być w centrum. Ale tak to bywa, trudno.
Co poradzić? Dobra, jest jakaś droga, także chyba kieruję się ku cywilizacji. Choć długa droga przede mną. Co to jest? Co to jest? Jeszcze raz takie coś widzę. Jak ziemniaki? Tu ziemniaki rzucił? Bo to wygląda jak jakieś, nie wiem, ziemniaki. Albo jak robinia akacjowa. Ciężko stwierdzić. Chyba robinia bardziej. Ogólnie droga wydaje się monotonna. Aż nogi bolą. Głównie lewa. Po prostu od tego betonu, boż. To jeszcze się nie skończy nigdy. Zdaję sobie sprawę, że tu muszą pewnie jakieś samochody jeździć. Ale tragedia. Tragedia czy komedia? Komedia to dramat. Najfajniejsze z tego lasu są te trawy wszystkie, wszędobylskie. One wyglądają po prostu super. Nie wiem, co to jest. A wydaje się tak prosto i elegancko, bez kitu. Robią robotę. Ogólnie przypał, bo nie wiem, czy iść tu, czy iść tu. Nie patrzę na mapę, bo zawsze jakieś to emocje wywołuje, taka niepewność. Ale jakbym miał już powiedzieć, to czy iść tu, czy tutaj prościutto crudo, czy raczej prawica. Tak się zastanawiam nad prościutto i nad prawicą. Dobra. Dawaj. Załoga do wozu. Że komuś się to chciało kłaść, to już naprawdę. Pewnie jakimś wojakom. I guess. Tak, zastanawiałem się, czy jak będę szedł tutaj dalej prościutto, tym betonem tragicznym, to czy na końcu tej drogi będzie szynka cienko pokrojona od świni, czy raczej moja noga będzie cienko pokrojona, bo już mnie po prostu boli od tego betonu. I chyba zrobię tak, że skręcę w lewo, bo tragedia jest po prostu. Nie przystosowany jestem do chodzenia po asfalcie i betonie. No dosłownie to jest surrounding concrete jungle. Surrounding all. Nawłoć chyba. Nawłoć to jest nawłoć. Chyba nawłoć kanadyjska. No, tutaj się dopiero ładny las zaczyna. Hiper zielono. Ładna ścieżka. I nawet już wrzosy się okazują. Bardziej sosnowo tu jest. Zdecydowanie. Jest tak ciężko to określić. Dziko? Środkowoeuropejsko? Naturalnie? Jak to nazwać? To jest po prostu fantastico. Chyba tylko tyle można by rzec. Kończę tego vloga, bo ja to można chodzić po lesie. Dzięki za oglądanie. Róbcie co tam uważacie, subskrybujcie nam, lajkujcie, bla 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 bla. Chodźcie na streamingi, Spotify, Apple, Amazony, nawet YouTube Music, wszystko. Jak chcecie oczywiście, bo to nie jest muzyka dla każdego, to co ja tworzę.
To jest coś, ciężko stwierdzić, co to jest. To jest, jak to się mówi, nowotwór. O, nowotwór. Jako nowotwór, a nie jako choroba.